Cześć, witajcie w kolejnym wideo. Tak jak zapowiadałem poprzednim razem, zabieram się za wnętrze w Nissanie. Zdjąłem już ten materiał, który był na boczkach, no i okleję to na nowo. To jest jakieś, nie wiem, też było chyba przyklejone jakoś, nie wiem jak to działa. Zostało mi jeszcze zdjęcie tego materiału ze schowka. To za chwilę się za to zabiorę. O, widzicie, tak ładnie odchodzi, nawet całe z gąbką. A to za chwilę. No i oklejał będę. Kupiłem taki materiał zamsz Alcantara samoprzylepny. No, wygląda dosyć obiecująco. Zobaczymy jak będzie się sprawdzało. A co do podsufitki, którą mam tutaj, jest szara i podsufitka będzie czarna. I kupiłem taki specjalny jakiś lakier właśnie do podsufitek, do takich materiałów. Zobaczymy jak się sprawdzi. Kupiłem dwie puszki, mam nadzieję, że starczą. Do tego jeszcze kolejne zakupy. Żarówki, które świecą na biało, a migają na pomarańczowo, czyli do kierunkowskazów. Do tych lampek, które mam z przodu, bo powinny być seryjnie były, że była biała postojówka i pomarańczowy kierunkowskaz, a z racji tego, że mam teraz zmienione i mam całe białe, jest na jedną żarówkę, więc jeżeli świeci mi na biało, miga mi na biało, więc stwierdziłem, że wymienię to, żeby migało na pomarańczowo. I dodatkowo tutaj mam magnesy neodymowe, które posłużą mi do zamocowania tablicy rejestracyjnej, którą będę miał mocowaną teraz na magnesy. Także trochę pracy przy Nissanie jest. Pierwsze co, to zabiorę się za zdjęcie tego materiału tutaj z tej obudowy schowka, a później zabiorę się za oklejanie i boczków, i schowka. Tak jak wspominałem, tutaj była taka cienka warstwa, tutaj nie widać gąbki, tylko taki jakiś, nie wiem, tutaj jakaś taka folia z tym materiałem na zewnątrz, a tutaj od schowka widzę, że jest taka jakby gąbka przyklejona, że jest troszkę bardziej miękki ten materiał, ponieważ pewnie dlatego, że na boczkach jest jeszcze warstwa gąbki pod tym, na całym boczku jest gąbka i tylko potem na tą gąbkę jest naklejony ten materiał, czyli podejrzewam, że tu po prostu nie naklejali już gąbki osobno, zrobili to jednym materiałem. No to chyba tak nie powinno wyglądać. Odszedł tutaj materiał, ale ta gąbka tak jakby została, czyli będę musiał się pozbyć tym jakąś szczotką, nie wiem czy nitro, czy czym. Będę musiał znaleźć jakiś sposób, żeby tą gąbkę odkleić, bo jednak dobrze się tutaj trzyma tego. Mimo 30 paru lat, 32 dokładnie. Dobra, w międzyczasie, zanim wezmę, odkleję to tutaj, jakoś się tego pozbędę, przyniosłem sobie te lampki kierunkowskazy, no i wymienię żarówki. Zobaczymy jak te żarówki będą się sprawować, czy nie będą wywalały czasami błędu, czyli takiego efektu szybkiego mijania, czy szybkiego mrygania, jakby to powiedzieć. Jedna. Szybka akcja i gotowe. No i jeszcze dodatkowo przyniosłem sobie zderzak, także muszę teraz wyjąć tylko tą gąbkę tutaj, czy tą piankę tutaj z przodu, żeby jej nie połamać, bo to jest pęknięta. Ok. No tu będę musiał sobie odciąć, bo tam zaszczepione otwory na tablicę rejestracyjną, które były seryjnie. No i teraz przykleję z tej strony magnesy i na tablicę rejestracyjną tutaj od tyłu muszę zdjąć tą z tej ramki po 6 magnesów, przepraszam bardzo, po 6 magnesów tutaj 2, 2, 2 i na tablicę 2, 2, 2 i mam nadzieję, że będzie mi to ładnie trzymało.
Tablicę już mam zdjętą i tak będę musiał ją wymienić, bo jak miałem tutaj przymocowaną na tym wsporniku, to mam tutaj dwa otwory, także będę musiał wymienić na nową. Tu jeszcze tylko zeszlifuję resztę tego włókna szklanego. No i już rozpakuję magnesy. Przygotowałem sobie klej. Na takie coś powinno trzymać. Kit do ceramiki. Na to chyba przyklejałem też swoje LEDy pod samochód. Także odtłuszczę to. Zanim jeszcze odtłuszczę, to muszę najpierw założyć te magnesy na tablicę. Przyłożyć od drugiej strony, żeby zobaczyć, w którym miejscu. Ale tak mniej więcej będzie tu 2, tu 2 i tu 2. Czyli no coś takiego. Czyli no coś takiego powinno być ok. Powiem wam, że znalazłem jakiś inny super mocny adhesive klej i przyklejam nim te magnesy, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, czyli 6 magnesów przyklejone do tablicy. Kolejne 6 przykleję do zderzaka. Zaznaczyłem sobie tutaj, gdzie jest tablica rejestracyjna, czyli tutaj mamy narożnik, tu mamy narożnik, czyli przykleję tu na środku i tu sobie zaraz wymierzę jeszcze, gdzie dokładnie jest ten środek, żeby przykleić je tak, jak powinno być, chyba że zrobię tak, że jak wyschnie klej, to przyłożę sobie tablicę do zderzaka i będę wiedział dokładnie, w którym miejscu te magnesy mają być, bo przyciągną się po prostu. Także chyba poczekam, aż ten klej wyschnie i wtedy odwrócę zderzak, założę tablicę, przykleję ją tak na taśmę, żeby się trzymała w miarę i wtedy założę magnesy od wewnątrz. Zrobiłem to na takim patencie, że podkleiłem sobie taśmę od dołu. Tutaj sobie wymierzyłem mniej więcej równo od tej strony. Tutaj też od dołu mniej więcej równo. Przykleiłem tutaj taśmę. Teraz odwrócę ten zderzak. No i od tyłu przyłożę te magnesy. No i przykleję. Mam nadzieję, że będzie trzymało. Tak jak się spodziewałem, patent ładnie działa. Założyłem sobie tutaj te magnesy na początek. Tutaj mam już przygotowane. Zaraz wezmę, nasmaruję je klejem, przyłożę, no i powinny poleżeć do jutra sobie. Ładnie klej obeschnie i będzie wszystko trzymało tip-top. Wszystkie 6 magnesów przyklejone na klej. Teraz zostawię, niech sobie wyschnie klej, niech zwiąże. Odwrócę tylko zderzak i może wezmę trochę, docisnę tablicę rejestracyjną, żeby, o właśnie, nie było takiej sytuacji jak tutaj, że magnes mi się odklei od tablicy, bo nie jest dociążona. Podobno nic nie działa jak patenty, więc wziąłem ten styropian ze środka zderzaka, położyłem go ładnie, żeby nie porysował, no i położyłem worek jakiś kleju gipsowego, żeby dociążył, no i powinno być ok. Także jak to wszystko zwiążę, to jutro to zdejmę i mam nadzieję, że udało mi się osiągnąć efekt. Kolejna rzecz, którą zacząłem, a nie skończyłem przy Nissanie, to ucho holownicze. Także zabrałem się za to. Ładnie to dociąłem, obszlifowałem, żeby było do czego spawać, żeby spójność się tu zmieściła. No i tylko muszę wziąć, załatwić znowu spawarkę, pospawać to i ucho holownicze będzie gotowe. A jak odkręcałem akumulator, to tutaj mam nito nakrętki. Jedna się odkręciła, druga się odkręciła, trzecia się odkręciła, a czwarta się ukręciła. Więc trochę ją zeszlifowałem. Popsikam tutaj trochę tym wódekiem. Może odpuści i tak wezmę jeszcze to, rozwiercę. I nie wiem, czy będę musiał dać nową nito nakrętkę, czy uda mi się tam odzyskać. Muszę zdjąć pasy z tej strony. Z tej na razie nie zdejmuję, bo jeszcze będę musiał jechać na warsztat. Znaczy na warsztat, na kanał, tak jak wspominałem, żeby zdjąć tą skrzynię i zrobić tą uszczelkę od skrzyni. W międzyczasie przy okazji w sumie zdejmę tego downpipe'a i owinę go bandażem termicznym. Będę musiał też zrobić tutaj sobie końcówkę zarobił. Uciąłem ten przewód, nie mogłem go przełożyć przez klapę z tyłu, więc zrobię takie połączenie tutaj. Już mam w sumie dwa elementy do połączenia. Jeden założę tu,
Drugi jak odbiorę klapę, to założę do klapy. Będę musiał to zmatowić i przemalować trochę tutaj, bo tutaj jak widzicie, o, no trochę się odcisnęło kina altredzy, ale jest szare, więc przematuję to, zrobię na czarno, jak będę malował wnętrze. Dobra, niestety musiałem się przenieść w inne miejsce, bo w garażu było trochę za zimno. Także tak, mam boczki przygotowane, tylko wezmę je teraz, odtłuszczę, jeszcze ładnie wyczyszczę całość. Tak jak mówiłem, już zdarłem ten materiał, który był tutaj i przygotowałem też tą osłonę od schowka. Trochę ją zeszlifowałem, nie jest idealnie gładka, ale jechałem szlifierką, jest dużo lepiej niż było, bo wcześniej była taka chropowata. Mam nadzieję, że teraz będzie przylegać ten materiał do tego, ale to za moment. Najpierw, tak jak mówiłem, jeden boczek, później drugi boczek i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dociąłem sobie już 2 kawałki materiału. O, tak trochę na nadwymiar. Mam nadzieję, że będzie akurat. Wziąłem trochę więcej, tak jak mówiłem, zawsze można odciąć, a gorzej jakby zabrakło jakiś centymetr. Przyłożyłem tutaj początek, wziąłem sobie jeszcze linijkę, żeby w te tutaj otwory na tą krawędź tutaj to wcisnąć. I powiem wam, że robię to bardzo delikatnie. Pierwszy raz, mam nadzieję, że mi się uda jako tako. Teraz będę musiał odkleić jeszcze więcej i wkleić tutaj w tą krzywiznę. Mam nadzieję, że mi się to uda. Nie będzie jakichś zadziorów albo zakładów. Trzymajcie kciuki. Powiem wam, że nie nagrywałem, bo strasznie się stresowałem, jak to oklejałem tutaj, ale myślę, że wyszło nie najgorzej. Na to tu nie patrzcie, bo to jest defekt tej części. Będę musiał coś tutaj ogarnąć, ale to tak, jak będzie założone na samochodzie, to nie będzie tego widać. Akurat o, teraz trochę lepszy efekt. Najlepszy efekt będzie, jak będzie założony już na samochodzie. Jeszcze pozostaje mi tylko wyciąć otwory tutaj na sterowanie od szyb i na klamkę i wtedy podkleję to tutaj od tyłu i wtedy będzie prawdziwy, finalny efekt tego wszystkiego. No i mam efekt finalny, trochę w lepszym świetle. Myślę, że jak na pierwszy raz to nie wyszło mi najgorzej. No i wygląda znacznie lepiej niż tamten seryjny materiał nissanowy. Teraz zabieram się za drugi boczek, no i na koniec zrobię tą osłonę schowka. Czyli tak samo jak wcześniej, najpierw odtłuszczę całość, cały ten panel z jakiegoś syfu czy kleju, czy co tutaj może zalegać. Żeby ładnie mi tu trzymało ten nowy materiał. No widzicie, tutaj też tak idealnie nie przylega. Także nie spodziewam się, że to będzie jakaś super rewelacja. Będzie to showcar, ale to i tak nie jest showcar, więc nie o to w tym chodzi. Ma być ładnie i lepiej po prostu niż ten seryjny materiał. Drugi pasek materiału mam już docięty. Także analogicznie zacznę od początku, tutaj od tej strony i po drobnym kawałku odwijam papier od dołu i powoli, systematycznie, bez pośpiechu, bo jak ten materiał się sklei ze sobą później, jak zdejmę ten papier i ten materiał się ze sobą sklei, to ciężko go rozkleić, no i wychodzą problemy. Mam już wstępnie wyklejoną całość. Powiem wam, że ten element tutaj, czyli tak jak tutaj widzicie, o, to największe wygłębienie, to jest po prostu dramat, żeby to wykleić ładnie, żeby nie było żadnej zakładki, ale jakoś mi się udało. Teraz tylko zrobić cały ten rowek dookoła, no i wyciąć tutaj otwory na
sterowanie szyb i na klamki, czyli tak jak z drugiej strony. I takim sposobem druga strona też zrobiona. Wyszło podobnie, czyli postarane na jakieś 30%. Nie wygląda źle, a wygląda dużo lepiej niż było. Czyli teraz został mi tylko schowek. Chyba będzie najłatwiejszy, tak przynajmniej się wydaje, ale to będzie najgorsza część. Mam nadzieję, że mi się uda to jako tako tutaj rozwiązać. Sukces, udało mi się. Nawet to tutaj zagłębienie, nie wiem czy to widać na kamerze, o tu jest takie zagłębienie, delikatnie je podgrzałem i powoli udało się tyle o ile naciągnąć. Jedyny błąd to troszkę za bardzo naciąłem i nie mam tutaj zakładki w tym miejscu, ale jeżeli nie zacznie mi się odklejać, to będzie się trzymało. Także mam wszystko, schowek i dwa boczki oklejone. Nie było tak źle. Myślę, że jak na pierwszy raz oklejania takim materiałem, pierwsza moja styczność z taką tapicerką, no to nie wyszło najgorzej. Jeszcze zostało mi nawet troszkę materiału. Może gdzieś tam zużyję, może coś jeszcze okleję. Schowek muszę teraz poskładać w całość, czyli przykręcić do tego stelażu. No i boczki zakładam, ale to jeszcze nie teraz, bo najpierw będę malował to wnętrze, więc jak pomaluję wnętrze, to wtedy poskładam boczki. Tak, jeszcze zapomniałem, że tą dziurkę tutaj trzeba, bo tutaj taki plastik fajny wchodzi i jest zamek. Także tak, teraz muszę założyć chyba te klipsiki do zawiasów, no i później to przychodzi tutaj na górę i jest skręcone tymi wszystkimi śrubkami tutaj dookoła. I schowek jest kompletny. Mamy tydzień później i niestety na dworzu trochę się ochłodziło, także mamy temperaturę na minusie. W garażu tutaj też nie mam ogrzewania, więc muszę dogrzewać sobie tutaj farelką. Z pozytywnych wiadomości wróciła do mnie klapa, znaczy pojechałem po nią w weekend. Przywiozłem, przeszpachlowałem całą, teraz muszę zaszlifować. Większość tej szpachli zejdzie, bo jest w miarę równo zrobione teraz. Jest dużo lepiej niż było. A co do podsufitki, no to w domu nie będę malował, bo tam jest ciepło, ale nie chcę tam sobie nabrudzić tą farbą. W garażu jest jeszcze za chłodno, więc jak trochę tu nagrzeję, to spróbuję to dzisiaj pomalować, a jak mi się nie uda, no to zrobię to w przyszłym tygodniu, jak się troszkę ociepli na dworzu. Trochę nagrzeję tutaj w garażu i mam nadzieję, że mi się to uda. A tymczasem zabieram się za szlifowanie tej klapy. Mam już przygotowany papier ścierny, klocek, no i czeka mnie z pół godziny szlifowania pewnie. Później zobaczymy, czy jeszcze będzie potrzebna druga warstwa. Podejrzewam, że gdzieniegdzie się przyda, ale starałem się zrobić tak, żeby za pierwszym razem udało się jak najwięcej tych wszystkich nierówności drobnych usunąć. Szybka aktualizacja. Raz przeszlifowałem tą szpachlę na klapie, teraz przeszpachlowałem drugi raz. Poczekam, aż szpachla cała wyschnie. No wyszło tak kilka miejsc, gdzie były nierówności, ale tak jak mówiłem, jest bardzo cienko, więc nie jest to tak jak było wcześniej, że tutaj w tych miejscach, tu i tu było po centymetrze szpachli. Przyniosłem sobie pod sufitkę, no i spróbuję pomalować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że uda się, że będzie to w miarę wyglądało. Wziąłem też sobie szczotkę, bo podobno po każdym przejściu lakieru, po każdej warstwie trzeba szczotką przeszczotkować to delikatnie. No i zobaczymy, czy jedna puszka, czy dwie puszki wystarczą. Trochę nagrzałem sobie tutaj, żeby było w miarę ciepło, bo tutaj miało podobno schnąć w 20 stopniach pół godziny, więc nawet jak będzie 15 stopni, to żeby tam jako w miarę, jako tako schło, a nie, że będę czekał 3 godziny i będzie cały czas niewyschnięte. Także jeszcze szybki rzut, jak to wygląda seryjnie, fabrycznie, szare. No i za chwilę przemaluję na czarno i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Tak to wygląda po pierwszej warstwie. W sumie zrobiłem jedną warstwę tak i drugą tak, czyli można powiedzieć, że dwie pierwsze warstwy. No jest ciemniejsze. Odczekam teraz pół godziny chyba. Tak, pół godziny. No i zobaczymy kolejną warstwę, jak będzie kryło. Pomalowałem drugi raz
kolejne dwie warstwy, czyli w tą stronę i w tą stronę. Rozczesałem, no i czekam kolejne pół godziny, ale już widać różnicę, już nie jest takie jasne. Nie wiem, jak tutaj słońce pada akurat, ale nie, no na pewno widać, że jest dużo ciemniejsze. Także mam nadzieję, że jeszcze jedna, dwie warstwy, podejrzewam, że pewnie jeszcze z dwie warstwy. Z pierwszej puszki została mi już reszta, także zrobię może pół tego, czyli druga puszka będzie na kolejne dwie warstwy. No i efekt powinien być zadowalający, ale jeszcze się wstrzymam, zobaczymy za godzinę. Ostatnia warstwa nałożona, przeczesałem szczotką, no i teraz tylko czekam, aż przeschnie. No powiem Wam, że wygląda obiecująco. Także tak, ja czekam aż przeschnie. Za chwilę zabieram się za szlifowanie klapy tutaj, a z Wami widzę się w następnym wideo. Do zobaczenia, cześć.